Transfery, transfery, transfery. Maszyna transferów ruszyła, czas o tym pomówić, czas to wszystko przeanalizować. Dziś, moi drodzy, spoglądamy w kierunku Białegostoku i omawiamy przegląd transferów zespołu Mistrza Polski. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365 dni o piłce. Witam Was w kolejnym odcinku transferowym, gdzie omawiamy sobie jeden klub i rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze, zastanawiając się, jak może wyglądać najbliższe lato, w tym przypadku w wykonaniu Jagiellonii. Oczywiście z perspektywy Białostocza, no mega istotny mecz już w tej kolejce, a więc 34. seria gier, puenta tego sezonu i rywalizacja domowa z Pogonią Szczecin, mecz o Europę, mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski. No tak się ten terminarz ułożył, także tabela, że to jest jedno spotkanie o przyszłość i o wiele milionów euro, ponieważ jeżeli Jaga zremisuje albo też wygra z zespołem portowców, to oczywiście otrzymuje trzecią lokatę, gra w przyszłym sezonie o europejskie puchary, jednocześnie ma taką ciągłość, jeżeli chodzi o europejską grę, natomiast jeżeli Pogoń wygra, to oczywiście może się wydarzyć, no to Jaga zostanie zepchnięta na lokatę czwartą, a to portowcy uratują sobie ten słodko-gorzki sezon. No i z pewnością mnóstwo tych działań transferowych, kadrowych, organizacyjnych będzie podyktowane ewentualną grą w europejskich pucharach, a więc jeżeli Jaga będzie miał lokatę trzecią, no to oczywiście tę Europę może potraktować jako taki wabik dla niektórych zawodników, jednocześnie z myślą właśnie o nowym sezonie, o tej walce na kilku frontach, może budować kadry. No i generalnie też wydaje mi się, że Jagiellonia to będzie jeden z najciekawszych klubów pod kątem obserwacji, jeżeli chodzi o pewną rewolucję kadrową, ponieważ mnóstwo zawodników odejdzie z zespołu trenera Adriana Siemieńca. To dotyczy po pierwsze zawodników, którym kończą się kontrakty, a jest ich kilku i to mówimy o piłkarzach kluczowych, ale też zawodnicy, którzy trafili tutaj na chwilę, na moment w takiej, powiedziałbym, formie zadaniowej, którzy zostali wypożyczeni. I żeby tutaj pomówić o konkretach, spójrzmy na listę, a więc piłkarze, którzy najprawdopodobniej albo na pewno rozstaną się z Jagą tego lata i żeby też tutaj pomówić właśnie o konkretach i szczegółach, pogrupowałem sobie tych zawodników, a więc najpierw patrzymy w kierunku graczy, którym kończą się umowy, którzy mają kontrakty do 2025 roku, więc jak w tej chwili widzicie, to jest przede wszystkim z Bossa, a więc piłkarz wypożyczony, który został tutaj ściągnięty tylko na pół roku i najprawdopodobniej trzykrotny reprezentant Kamerunu zwyczajnie odejdzie, chociaż sam, co ciekawe, w rozmowie z polskimi mediami mówił, że rozważał ewentualnie pozostanie, natomiast wydaje mi się, że to może być trudne z uwagi na przede wszystkim sprawy finansowe. Dalej to jest Darko Czulinow, którego Jaga po prostu nie jest w stanie zatrzymać, no bo ten kontrakt, który opłaca mu Burnley, jest zwyczajnie poza możliwością Jagiellonii do opłacenia. No i też Eddie Semedo, a więc zawodnik wypożyczony z Arisu, który co ciekawe, wydaje mi się, że raczej tutaj nie chodzi o problem finansowy, tylko bardziej, że się nie sprawdził, że przyszedł tutaj, żeby zostać dokoptowany, jeżeli chodzi o tę formację ataku, natomiast rzadko na niego stawiał Adrian Siemieniec, no i wydaje mi się, że swoje zrobił i po prostu może odejść. Natomiast jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, któremu wygasa kontrakt z uwagi na wypożyczenie, to jest João Moutinho, to jest Portugalczyk, który jest łączony z Rakiem Częstochowa i najprawdopodobniej ten zawodnik zostanie w Polsce, natomiast wybierze inny klub. Nie będzie to Jagiellonia Białystok, a ekipa medalików. No oczywiście też te działania transferowe Rakowa będą uzależnione od tego, czy zespół Częstochowy zostanie mistrzem Polski. Oczywiście ostatnia kolejka decydująca, więc Raków podejmuje Widzew, no i w przypadku zwycięstwa plus w przypadku potknięcia się Lecha Poznań, to ekipa trenera Marka Papszuna zostanie mistrzem Polski. Jeżeli jednak Lech wygra, no to niezależnie od wyników w Częstochowie, Kolejosz zostanie mistrzem Polski. Jeżeli jednak chodzi o działania transferowe, teraz czas się przyjdzie zawodnikom, którym umowy wygasają, którzy są w Jagiellonii na stałe, a więc nie są to wypożyczenia, ich karty zawodnicze są w Białymstoku. Jak w tej chwili widzicie, to jest przede wszystkim Michal Saczyk, o którym się mówiło już od dłuższego czasu, że ma tę umowę nową z Jagiellonią, natomiast jej jakby konsekwentnie nie chce podpisać i najprawdopodobniej Czech po prostu rozstanie się z Jagiellonią. To jest także Christopher Hansen, a więc podstawowa postać w zespole Jagi, natomiast też wydaje się, że Norweg szuka nowego pracodawcy, prawdopodobnie w poszukiwaniu takiego ostatniego dużego kontraktu, ponieważ on ma już 30 lat. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o dwójkę zawodników. Do tego oczywiście można jeszcze dodać Jarosława Kubickiego, a więc byłego zawodnika Zagłębia Lubin, Lechii Gdańsk, któremu również kończy się kontrakt tego lata. Natomiast najprawdopodobniej Kubicki w Jagiellonii zostanie, ponieważ jest ważną postacią. No i też Jagiellonia mimo tej takiej dużej rewolucji nie będzie chciała wszystkiego wywracać do góry nogami. No i ktoś siłą rzeczy musi w tej drużynie zostać. Ważna postać, która tworzy też taki kręgosłup drużyny z Białegostoku. No i ta trzecia kategoria, a więc zawodnicy, którzy co prawda mają kontrakty, których te umowy obowiązują jeszcze trochę, natomiast którzy najprawdopodobniej odejdą, na których Jagach będzie chciała zarobić. No tak jak pamiętamy przed rokiem, a więc po tym Mistrzostwie Polski odszedł z klubu z Białegostoku zarówno Bartłomiej Wdowik, jak i Dominik Marczuk. No i to Jaga zainkasowała trochę, no i też chce budować, co zrozumiało oczywiście, swoją taką historię transferową, żeby być mocniejszym graczem na rynku i żeby w przyszłości też zawodnicy odchodzili za zdecydowanie większą kasę. No i tak to wygląda. Jak w tej chwili widzicie, to są piłkarze,
którzy mogą odejść tego lata z zespołu z Białegostoku, a więc Afimiko Polulu, to już od dłuższego czasu mówi się o transferze, kierunki hiszpańskie, chociażby Rayo Vallecano, czy też kierunki niemieckie, no przecież też jest znany przez tę ligę, występował wcześniej w Greuther Fürth. Wydaje mi się, że taki kierunek Bundesligi, ewentualnie drugiej Bundesligi byłby rozsądny, no też wypromował się grając w europejskich pucharach. To też jest Sławomir Abramowicz, który ma bardzo długi kontrakt, bo to jest czerwiec 2028, natomiast wydaje mi się, że bramkarz Jagi może być tutaj kuszony. Już zresztą pojawiają się różne kierunki, jak Lens, jak Udinese, Roma, czy też kilka innych włoskich, francuskich klubów, natomiast wydaje mi się też, że Abramowicz, który ma głowę na karku, będzie chciał kalkulować, no i na pewno nie pójdzie do kierunku i nie będzie chciał grać w klubie, gdzie będzie dwójką albo trójką. No wiadomo, że nikt mu nie da pełnej gwarancji, że będzie grał, natomiast w mojej opinii taki jeszcze jeden rok w Ekstraklasie, być może w europejskich pucharach, dałby mu bardzo dużo, no i też ugruntowałby taką jego pozycję też na przyszłość. Wydaje mi się, że byłoby mu zdecydowanie łatwiej w kontekście walki o skład w jakimś mocnym zagranicznym klubie. Ostatnią postacią na tej liście jest Mateusz Skrzypczak, piłkarz, o którym się mówiło wcześniej sporo, że może odejść, natomiast też pytanie, jak będzie wyglądała jego przyszłość pod kątem reprezentacji, ponieważ wydaje mi się, że na przykład taki debiut, czy generalnie gra na tym poziomie międzynarodowym dałaby mu sporo w kontekście zbudowania jego takiej renomy w Europie, no i też pomogłaby mu na pewno w jakimś zagranicznym transferze. Skrzypczak ma jeszcze umowę z Jagą, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej dużej presji, jeżeli chodzi o byłego zawodnika Lecha Poznań, natomiast Jagiellonia też na pewno kalkuluje, no jeżeli ktoś zaoferuje ciekawy kontrakt, ciekawe warunki, no to pewnie też Skrzypczak może być kandydatem do sprzedaży. Natomiast problem jest inny, ponieważ mówimy tutaj o kilku zawodnikach, w zasadzie nawet kilkunastu, jak sobie wszystkich policzymy, kim Jaga będzie grać w nowym sezonie, ponieważ odejdzie w zespole trenera Adriana Siemieńca, odejdzie napastnik, odejdą skrzydłowi, być może ktoś z linii obrony, na pewno ktoś z linii obrony, bo mówimy tutaj o Ebosse czy o Moutinho, no i okaże się, że ta kadra będzie zdziesiątkowana i będą gigantyczne problemy w kontekście uzupełnień i w zasadzie w budowy zespołu na nowy sezon. No i tak jak powiedziałem wcześniej, podejrzewam, że tutaj będzie rewolucja i teraz pytanie główne, kto tego lata trafi do Białegostoku? To jest taka lista, oczywiście lista zdecydowanie krótsza niż ta wcześniej, a więc kto może trafić do zespołu Jagi już tego lata. Jak w tej chwili widzicie, tutaj oczywiście mówimy o zawodnikach, którzy się przewijają w kontekście tych transferów do zespołu jeszcze aktualnego mistrza Polski, a więc to jest na przykład Quincy Butler, a więc ciekawy skrzydłowy z Ameryki, który aktualnie gra w lidze austriackiej w zespole Tirolu. Mówiło się o nim sporo, to jest napastnik, skrzydłowy, generalnie postać do ofensywy, plus też Maksym Chłania, więc obecnie jeszcze zawodnik Lechii Gdańsk, którym kończą kontrakt, no i którego też przyszłość, powiedziałbym, nie jest pewna, bo to też nie jest wiadomo, czy on przedłuży swoją umowę z zespołem Beniaminka, czy też ewentualnie będzie chciał odejść. Powiedział też, w zasadzie zadeklarował, że wszelkie takie umowy dotyczące kontraktu odbędą się po sezonie, kiedy będzie spokój, podyktowane też tym utrzymaniem Lechii Gdańsk. Natomiast to pierwsze nazwisko na liście, jak w tej chwili widzicie, jest ciekawe, ponieważ Dawid Drachal, o którym się nie mówiło wcześniej dużo w kontekście przenosin do Jagiellonii, jest właśnie z Jagą łączony. Okazuje się tutaj, to podaje portal goal.pl, że doszło do takiego porozumienia na linii Białystok-Częstochowa i Jagiellonia mogłaby rzeczywiście pozyskać Dawida Drachala, a do Rakowa trafiłby inny zawodnik, którego nie widział w zasadzie w swoim składzie Adrian Siemieniec, a więc napastnik Lamin Diaby Fadiga. Ciekawa propozycja, ciekawa opcja, zresztą Raków już kiedyś zarzucał sieć na tego zawodnika, jakby chcąc go pozyskać, widział film Marek Papszun jakąś taką ciekawą alternatywę, no też swoją drogą nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Jonathana Braut-Brunesa, który jest do Rakowa tylko wypożyczony, więc bardzo możliwe, że medeliki będą się rozglądać tego lata dosyć intensywnie za napastnikiem, zważywszy też na to, że na przykład Patryk Makuch no nie ma liczb, więc wydaje mi się, że ktoś tutaj by do Rakowa mógł trafić. Pytanie, czy Diaby Fadiga to jest dobra opcja, ponieważ no, w Jagiellonii też w zasadzie nie błyszczy i cały sezon jest tylko rezerwowym. Zobaczymy więc, jak będzie, natomiast z perspektywy samego Drachala wydaje mi się, że opcja ciekawa, on by się w Jagiellonii odnalazł, no i też wydaje mi się, że chłopak potrzebuje stabilizacji, ponieważ w Rakowie na minuty nie mógł liczyć, trochę grał, potem znowu nie grał w zespole Rakowa, kiedy jeszcze za wyniki medalików odpowiadał Dawid Szwarga. No pamiętamy przede wszystkim jego spektakularny występ w meczu z Ruchem Chorzów, no i strzelone 3 bramki, natomiast potem to były problemy. Oczywiście w Gieksie no, miał większe perspektywy na regularną grę, natomiast też nie był piłkarzem absolutnie pierwszoplanowym, no nie był zawodnikiem, od którego skład zaczynał Rafał Górak. Więc zobaczymy też, jak będzie z Drachalem, który mógłby tutaj trafić do Jagi, no i który mógłby zastąpić któregoś z zawodników, który by odszedł, byłby uzupełnieniem drugiej linii i mógłby grać na przykład u boku Tarasa Romanczuka, czy też Jarosława Kubickiego. Oczywiście w założeniu, że były zawodnik Lechii Gdańsk, podpisałby nowy kontrakt z Jagiellonią. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, jakby dużo rzeczy będzie zależało od tego awansu do europejskich pucharów, czy Jaga będzie miała trzecią lokatę, czy też nie, no bo to na pewno będzie ważna informacja pod kątem finansowym, no i też budowy kadry na nowe rozgrywki, oczywiście biorąc pod uwagę gdzieś ranking UEFA, no i te szanse Jagiellonii, pewnie
z perspektywy takiego obiektywnego kibica lepiej by było, żeby Jagiellonia grała w europejskich pucharach, a niekoniecznie Pogoń, gdyż Jaga wyrobiła sobie już ten ranking, no i będzie najprawdopodobniej zespołem rozstawionym, jeżeli chodzi o szczebel eliminacji Ligi Konferencji. Natomiast tylko tak dodam na marginesie, że już wkrótce, że już na dniach, jeszcze w tym tygodniu pojawi się taki materiał dedykowany pod kątem rankingu UEFA, natomiast zrobimy sobie już to po zakończeniu sezonu Ekstraklasy, a więc po tej, miejmy nadzieję, szalonej sobocie pogadamy sobie o różnych szansach i jak będą wyglądały ścieżki eliminacyjne polskich klubów grających w europejskich pucharach. No jakby pewnie jesteśmy tego, że w europejskich pucharach będzie grał Raków, Lech, a także Legia. No i pytanie, kto wyrwie ten czwarty bilet, czy to będzie Jagiellonia Białystok, czy też Pogoń Szczecin. Oczywiście też wkrótce na dniach na moim kanale pojawi się taki materiał dotyczący innych klubów. Dziś pogadaliśmy sobie o Jagiellonii. Myślę, że warto też pomówić i przeanalizować sytuację Lecha, Rakowa czy Legii Warszawa. No i w ogóle myślę, że na dniach będzie pojawiało się sporo tego kontentu dotyczącego transferów, bo teraz jest taki czas magiczny, czas szczególny, gdzie dochodzi do różnych rewolucji kadrowych, różnych korekt i trzeba absolutnie być na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie tego materiału do końca. Oczywiście serdeczna prośba o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.